Joint venture może być kluczem do osiągnięcia dużych sukcesów biznesowych i inwestycyjnych. Zobacz, jak to działa. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza i jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny temat z serii Spacer z Tejzą. W tym wypadku jesteśmy nad lokalnym stawem i chciałem Wam poruszyć tematy joint venture. Co to jest, jak to działa. Myślę, że jest to bardzo interesujący temat, dlatego chciałem go dzisiaj poruszyć. Więc co to jest w ogóle joint venture? Joint venture to jest tak zwana spółka, czyli dwie osoby lub więcej mogą złączyć się w jeden przedmiot, w jedną firmę i robić coś wspólnie. Sam mam kilka spółek, wiem jaką siłę i możliwości daje takie połączenie, więc chciałem Wam dzisiaj o tym trochę powiedzieć, bo osobiście myślę, że po prostu to jest przyszłość w rozwoju. Jeśli chcecie skalować portfolio, jeśli chcecie się rozwijać, no to takie spółki dają dużo możliwości, dużo fajnych połączeń, bo na przykład tutaj moje spółki są nie tylko z inwestorami, ale też z osobami doświadczonymi bardziej w różnych dziedzinach, czyli księgowy, dobra rachunkowość, dobry Excel, czy osoby, które po prostu mają dużą, że tak powiem, to się nazywa umiejętności twarde, umiejętności miękkie mam ja, które, że tak powiem, jestem w stanie dogadać się w różnych sytuacjach i rzeczywiście dowieść ten projekt, który wyszukałem, który planuję zrealizować, ale takie umiejętności twarde też są ważne, żeby ta wiedza i punkt podejścia mentalny był też na miejscu. Tutaj ogólnie mam dla Was przygotowany materiał i content w tej sytuacji, ale tak jak wspomniałem, same joint venture to jest po prostu połączenie się w całość, założenie spółki matki pod jednym imieniem, w której w środku możecie być podmiotami, udziałowcami jako osoby prywatne lub jako firmy. Ja osobiście inwestuję w spółkach jako firma ze względów podatkowych, żeby po prostu nie płacić podatków. W Anglii jest na tyle to dobre, że jeśli inwestujecie w nieruchomości pod wynajem, cały czas robicie jakieś zakupy, jakieś koszta, to macie wydatki i nie płacicie po prostu podatków, więc fajnie cały czas się rozwijać, cały czas te portfolio powiększać. I joint venture jeszcze to jest często połączenie zasobów, umiejętności i czasu. W nieruchomościach są 3 najważniejsze waluty i to jest waluta właśnie gotówkowa, fiducjarna, gotówkowa, kolejna to jest umiejętności i trzecie to jest czasu. To są 3 główne składniki, główne czynniki dla po prostu zrealizowania inwestycji i często jak ktoś ma jeden składnik, to nie ma drugiego, jak ktoś ma 2, to nie ma trzeciego i właśnie joint venture pozwala połączyć siły, żeby dowieść ten założony temat i w takim wypadku można osiągnąć dużo więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale większość projektów, nawet te Canary Wharf w Londynie, jest po prostu projektem joint venture. Dużo takich centrum handlowych czy osiedli są właśnie czynnikiem joint venture, że inwestorzy zbierają się w spółkę i robią jakiś duży projekt, którzy sami by nie mogli tego zrobić, sami często po prostu czy nie ma czasu, czy nie ma zasobów. Jeśli połączą się siły, no to jest i większa możliwość robienia większych rzeczy. To w takim skrócie na temat podstawowych joint venture. I tutaj jeszcze jest ważne, że każdy partner musi dawać jakąś wartość, żeby ta spółka miała potencjał wzrostu
więc najlepiej jak każdy daje jakiś składnik lub że tak powiem ta mieszanka jest zważona, wyważona, bo w układach tych spółek jest dużo rozwiązań, nie musi być zawsze 50/50, może być 75/25, zależy co ta druga osoba wnosi, czy to jest sam kapitał, czy po prostu ma też jakieś umiejętności, czy ma jakieś kontakty, doświadczenie. Warto sprawdzić to, zweryfikować przed zaczęciem spółki i umowę skonstruować właśnie na zasadzie, na tym co dogadaliście ze sobą, bo jeszcze przedstawię później Wam jak zacząć i jakie są, że tak powiem, przykłady udanych joint venture, ale zanim do tego dojdę, to jeszcze powiem, że taka spółka może przyspieszyć Waszą karierę. Ja widzę jak u mnie się potoczyło, że zacząłem pierwszą spółkę, budowa domu i fajnie to nabrało kolorów. Udało się zrealizować szybko projekt, budowa trwała pół roku, wyciągnąć cały kapitał z pierwszego projektu, kupić kolejny i tak w miarę szybko, bo połączyliśmy siły, czyli był kapitał inwestora, od inwestora u mnie czas i umiejętności, żeby jeśli się połączyliśmy, mogliśmy w dość szybkim tempie zrealizować ten projekt. No i robimy kolejne i kolejne i dlatego też jest na moim kanale, dzielę się z wiedzą z praktyki, żeby pokazywać Wam, że co można zrobić, jak to działa. Sam też inwestuję właśnie z inwestorami, żeby poszerzać portfolio. Nie chcę już robić pojedynczych nieruchomości, dlatego współpraca ze mną jest próg od $500 000 zwyż, żeby robić właśnie jakieś większe rzeczy i to nie jest żadna wygórowana cena. Jeśli chce się robić coś więcej, to trzeba się z tym liczyć. Prawdę mówiąc, najlepsze okazje inwestycyjne są po wyżej 700-800 tysięcy kapitału, które trzeba mieć, bo jeśli przykład dam, portfolio kosztuje 2 miliony funtów, cena może być 3, ale mówię, utargowana cena jest na 2, to trzeba przynajmniej 25%, plus do tego dochodzą jakieś koszta, stamp duty, często trzeba jakąś pracę wykonać, więc te 700-800 tysięcy jest taką najlepszym progiem wejścia, ale z $500 000 można już coś ciekawego zrobić, żeby właśnie rozwijać się, ale nie tracić czasu, bo prawdę mówiąc, czy się robi jedną nieruchomość, czy tych nieruchomości 15 czy 20, podobny jest czas realizacji projektu, tylko jest większe pieniądze i więcej zaangażowanych osób. I właśnie to jest taki jeden z przykładów tych joint venture, który zrobiłem z inwestorem i to nabrało dość szybkich efektów, że robimy po prostu kolejny projekt i takich spółek można mieć kilka, nie ma tutaj ograniczeń, ale ważne też, żeby dobrać i inwestorów, partnerów dobrze. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że na 10 inwestorów 2 osoby są, że tak powiem, zmarnowaniem czasu. Często te osoby są niezdecydowane, zmieniają zdanie. Warto też, żeby się dobrze zabezpieczyć umową, żeby po prostu, jeśli ktoś się wycofuje z inwestycji po czasie, gdzie już tutaj zostały zainwestowane koszta czy duża ilość czasu, ta osoba powinna te koszta pokryć, więc dobrze się zabezpieczyć na samym początku, dobrze też dopracować umowę z prawnikiem, żeby właśnie później się nie okazało, że coś jest nie halo, bo już też spotkałem się na swojej skórze, że nie zawsze jest tak kolorowo. Niektórzy inwestorzy, że tak powiem, przeceniają swoje zdolności, swój majątek i później się może okazać, że tego kapitału nie ma tyle, co miało być i szuka się winy w drugiej osobie. No ale nie zawsze jest tak źle, więc ja wychodzę z założenia optymistycznego, żeby nie oceniać ludzi z góry, tylko czas weryfikuje, jak jest naprawdę. Zdarzają się też gorsze scenariusze, zdarzają się gorsze przypadki, ale w statystyce z mojego przykładu dużo więcej jest tych pozytywnych stron
niż negatywnych, więc dlatego dzielę się z tym z Wami z praktyki, ze swojego przykładu i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, żeby po prostu rosnąć, żeby się rozwijać. I kolejnym właśnie jeszcze tutaj przykładem, który, że tak powiem, z mojego doświadczenia, zakup działki, zorganizowaniem planning permission i teraz jest tu już możliwość, nieruchomość, ta działka była wynegocjowana na samym początku, nawet nie trzeba budować, nie trzeba mieć dużych umiejętności, wystarczy kupić nieruchomość, inwestycję, wynegocjować cenę, dodać wartości, w tym przypadku poprzez planning permission i można ją sprzedać bez, że tak powiem, tego zamieszania, bez możliwości tutaj, nie trzeba budować, żeby zarobić pieniądze, o tak. I takich możliwości jest wiele. U mnie też jest możliwość, oprócz tego, że bycie inwestorem na spółkę, pożyczenia na procent, mam dużo okazji inwestycyjnych. Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do takich okazji, u mnie na stronie www.tejzaproperty.co.uk znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym możesz skontaktować się ze mną, że jesteś zainteresowany okazjami inwestycyjnymi i robię taki, że tak powiem, listę mailingową, w której będę kontaktował się z tymi osobami w pierwszej kolejności, kiedy mam dobrą okazję inwestycyjną. Tylko w tej wiadomości trzeba określić się, jaki jest budżet dostępny do inwestowania, żebym wiedział po prostu, co Wam wysyłać. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Mam takie 3 pytania, które zostały mi zadane jakiś czas temu właśnie na temat joint venture i chciałem je dzisiaj poruszyć właśnie na tym materiale. Pierwsze pytanie, czyli jakie są główne ryzyka związane z joint venture? I moja odpowiedź jest taka, że główne ryzyka to jest brak zgodności w celach, jakie chcecie osiągnąć. Jest to mega ważne, żeby na samym początku to uzgodnić, bo jak się rozjadą plany, czy zmieni się punkt widzenia, no to wtedy jest problem, są nieporozumienia, a tego chcecie uniknąć. Ważne jest to, żeby to było na papierze, bo też nieraz się spotkałem, że plany, które były zakładane wcześniej, nagle zostały zmienione z różnych czynników zdrowotnych, finansowych, zmiany partnera czy jakichś innych okoliczności. Warto o tym po prostu zapisać, żeby te problemy z komunikacją w tej sprawie nie zrobiły większych, że tak powiem, potencjalnych sporów prawnych czy tego typu problemów. To jest mega ważne, żeby transparentność była od samego początku. Drugie pytanie, jakie są najlepsze sposoby na znalezienie partnerów joint venture? O tym wspomniałem mniej więcej w filmie. Uczestnictwo w eventach branżowych, biznesowych, korzystanie z platform online.
No i też rekomendacje od osób, z którymi się znacie, które, że tak powiem, są w zawodzie, wiedzą, że jesteście aktywni i możecie połączyć siły. Trzecie pytanie, co powinno znaleźć się w umowie joint venture? I tutaj właśnie kolejny raz wracam, w umowie joint venture powinny być jasno określone cele projektu, obowiązki, wkład każdej ze stron, podział zysków, podział prac i to procedury ewentualnego rozwiązania ze stron. Co by się stało, gdyby była jakaś śmierć, wypadek czy niedogadanie, jaka jest decyzyjność w tej sprawie. Teraz najważniejsza część tematu, czyli jak zacząć joint venture. To jest kluczowa rzecz. A żeby zacząć joint venture, trzeba znaleźć odpowiednich partnerów, bo no niestety bez dobrego partnera nie ma możliwości zrobić dobrej spółki. I gdzie można takich partnerów znaleźć? I gdzie można znaleźć, jak ich szukać, jak dograć taką współpracę? Ze swojego doświadczenia wiem, że można znaleźć takich wspólników na eventach, właśnie w tej tematyce. Warto chodzić, szukać, mówić przede wszystkim, co chcecie osiągnąć, jakie macie plany, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spotkacie osobę, która też chce uzupełniać się, ma ten sam cel i możecie się uzupełnić właśnie w tym joint venture. Przede wszystkim social media to jest kolejna rzecz, gdzie można takich inwestorów szukać, wspólników. Mówcie o tym, piszcie, wrzucajcie posty, nagrywajcie filmy. Nie muszą być to długie filmy, wystarczy krótka rolka, może pokazać jakiś projekt, który znaleźliście, albo jakie umiejętności macie, co możecie dać, jaką wartość możecie zaoferować tej spółce, a nie bezpośrednio czego szukacie, bo to też nie zawsze może przyciągnąć osobę, jeśli powiesz, czego szukasz, ale możesz pokazać, ja daję to, mam takie doświadczenie, czy daję czas, czy mam pieniądze, i wtedy ta druga osoba może łatwiej być zainteresowana taką współpracą. Czyli networkingi i spotkania biznesowe to jest podstawa. Druga część właśnie social media, platformy społecznościowe, żeby pokazywać co robicie i o tym otwarcie mówić. To są takie dwie najważniejsze miejsca. I kolejnym krokiem jest budowanie relacji, czyli rozmowa też o czym, to jest kwestia, to jest jakby część tych budowania relacji, cele, które chcecie osiągnąć, żebyście spotykali się w tym samym miejscu, żeby się nie okazało, że jeden chce robić flipy, drugi chce robić pod wynajem i to jest ważne, żeby na samym początku określić się, co chcecie osiągnąć, jaki macie plan, czy chcecie mieć, że tak powiem, 5000 funtów miesięcznie przychodu i to jest wasz cel i wtedy wiecie, że potrzebujecie 10 nieruchomości mieć, żeby taki cel osiągnąć. Warto o tym rozmawiać na początku, żeby nie było jakichś nieporozumień. Definicja celów jest bardzo ważna, żeby właśnie określić, czy w tym samym kierunku możecie zmierzać, czy jednak te drogi się rozjadą na pierwszym zakręcie. Kolejną kwestią mega ważną jest zaufanie. Zaufania się nie kupi, zaufanie się buduje i w tej sytuacji warto się spotkać trochę, że tak powiem, zależy od przypadku. Czasem spotkasz się z kimś kilka razy i nadajecie na tym samych falach. Czasem potrzeba tego czasu więcej, żeby się właśnie nie przejechać, że ktoś jest dobrym aktorem, bo też już się spotkałem w sytuacjach, że ktoś próbował nawiązać współpracę ze mną. Spotkaliśmy się kilka razy, nie byłem pewny do tej osoby i później się okazało, że miałem rację, że ta osoba udaje kogoś, kim nie jest i czas zweryfikował, że w ogóle współpraca nie ma sensu, bo środki też, które ktoś oferuje, że ma, nie zawsze są, więc to też jest ważna część tej umowy, żeby dobrze wyjaśnić wszystkie warunki umowy. Najlepiej jak te pieniądze są na
koncie biznesowym od razu, żeby się później nie okazało, że jednak tych pieniędzy nie ma, bo takie sytuacje też słyszałem, też widziałem, że pieniądze miały być, projekt został kupiony i okazuje się, że jednak tych pieniędzy nie ma. No i można się mocno zdziwić i rozczarować. Także to jest w takim skrócie na temat joint venture. Chciałem Wam mniej więcej pokazać, czy opowiedzieć z moimi słowami, jakie jest moje zdanie na ten temat, jak ja to widzę. No, ja widzę w tym przyszłość i widzę duże możliwości, że nie trzeba robić pojedynczych nieruchomości. Wiadomo, dobrze zacząć od pojedynczych nieruchomości, jeśli nie czujecie się, że tak powiem, komfortowo z inwestycjami, bo jednak jest w tym dużo zajęć, ale też w takich większych projektach jest tyle budżetu, że można zatrudnić osobę, która zajmie się wszystkimi obowiązkami. Ja na ten moment nie chcę już zajmować się w firmie wszystkimi zajęciami pojedynczymi, tylko chcę się skupić na większych projektach, żeby był menadżer budowy, żeby był kierownik, żeby były osoby, które się zajmują firmą i pracami firmy na co dzień, a ja mogę stać z boku, ja mogę być CEO, wtedy, że tak powiem, pracuję obok firmy i kontroluję wszystko, a nie jestem pracownikiem w firmie, gdzie wszystkie czynności muszę wykonywać. No i wtedy nie ma takiej wolności finansowej, tylko jest, że tak powiem, z etatu na etat, czy z samozatrudnienia przechodzi się na pracę, wykonywanie tego samego na spółce, co uważam nie jest dobrym rozwiązaniem. Żeby firma dobrze rosła, to trzeba mieć kontrolę nad nią, a nie być pracownikiem, no bo ciężko robić więcej projektów, będąc cały czas pracownikiem. Mam nadzieję, że w tym odcinku wyciągnęliście coś interesującego dla siebie i jeśli tak, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za poświęcony czas, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!